Sara Luzar Smajić przed drugą walką dla KSW. Witamy ponownie w Polsce. Right ahead of your second fight in KSW, welcome in Poland. Thank you guys, and I say hi to all watchers and fans. Dziękuję bardzo i witam również wszystkich fanów oraz tych, którzy oglądają. No to od czego chciałbym zacząć, to od poprzedniej walki. Było stresu, był debiut, były łzy, było wszystkiego po trochu. Jakbyś podsumowała to, co się działo wtedy, wszystkie te emocje? Let's start out of reminiscing your last fight. There were a lot of different emotions over there, discrepancy between them, because there were some tears, there were a lot of joy. It went full distance. So what can you say about it right now after it's all done? Well, I can say at first I was not happy with my performance so much. It was less than I expected, but due to some health problems, you know. But I was happy with the income, because after the fight finished, I was aware that I was dominating, that I won. And so it was very important for me to win my first fight at KSW and to show my manager and to KSW that I really belong here and that I can put on a show, you know. And not only me, but Aitana and me as girls, as women in this sport, because you know that we are underrated in this sport. So it was important to me to show that we can brawl and that we can get a real show, you know, for the people. Na początku nie byłam zadowolona ze swojego występu, ponieważ nie spodziewałam się, że to się potoczy w taki sposób, oczekiwałam więcej. Natomiast jak później sobie obejrzałam tę walkę i zobaczyłam, że faktycznie dominowałam przez całą długość, to trochę bardziej mnie to uspokoiło i byłam zadowolona z ostatecznego rezultatu. Najbardziej jednak zależało mi na tym, żeby udowodnić, że moje miejsce jest faktycznie tutaj w KSW oraz żeby być bardzo dobrym ambasadorem jako kobieta dla tego sportu. Chciałam pokazać, że dziewczyny też potrafią bić się w taki męski sposób. Chodzi tutaj o wchodzenie w bitkę, w czutkę i myślę, że to zaprezentowałam. Czy w tej walce byłaś, w mojej opinii, jak na siebie dość zachowawcza? Ta walka była dość taka, jakby taki bezpieczny debiut, trochę kalkulowania. Czy tak faktycznie wtedy miał być? Czy to było spowodowane stresem, debiutem, jakimiś innymi rzeczami? No bo nie ukrywamy, wszyscy i fani, i my, że czekamy na zdecydowanie więcej. I had the impression personally that you've been very safe in your fight. You've been very, like, you know, calculating every move, being aware of what's going on, a little bit more than I thought you're gonna perform. So what's about to happen now? Is it gonna change? You are right, exactly, and this is what I said due to my some health issues that I had at the day of the fight. When I go train in the morning, I had too much cramps in my legs, couldn't move. I had injury 3 weeks before. I was knocked out from Pascal Hinsen, who lost to Adam Soldaev here. So this is why I had to calculate more to make sure that I win this debut, to show that, okay, I'm here, I can win, you know. And now, this time, I have no health issues, and this time I want that someone go to sleep. If that I know that will be my opponent, but she probably thinks it will be me. But you know, I don't want to be inside 15 minutes. I want to finish this earlier. First or second round, I want to finish. Tak, masz rację, twoje spostrzeżenia są dobre, byłam zachowawcza i było to spowodowane moimi problemami zdrowotnymi, o których też wspomniałam w pierwszym pytaniu. No niestety w dniu walki miałam poważne skurcze w nogach, nie mogłam ich rozluźnić, nie mogłam ich rozciągnąć. Oprócz tego na tydzień przed walką podczas sparingów zostałam po prostu naruszona przez Pascala Hincena, którego ostatnio znokautował tutaj Adam Soldaev, więc to też wpłynęło na moją dyspozycję. Tym razem nie ma żadnych przeciwwskazań, jeżeli chodzi o moją zdrowotną dyspozycję i zdecydowanie chcę to wykorzystać w taki sposób, żeby to nie było 15 minut w klatce. Ja zamierzam to na pewno skończyć wcześniej. Ja wiem, że moja przeciwniczka myśli, że to ja będę leżeć na deskach, ale ja zdecydowanie widzę to inaczej. Twoją rywalką miała być Emilia Czerwińska. Dowiedzieliśmy się od dyrektora sportowego, że raz ty nie mogłaś, raz ona nie mogła. Takie to było drobne zamieszanie zakulisowe, jeżeli chodzi o to zestawienie. Finalnie jest, to w takim razie najpierw o to zapytam, czemu, co się działo, że nie mogłyście się spotkać wcześniej, no bo finalnie to dziś i nie tylko dziś, nie tylko w tą sobotę, nie tylko na tej gali miałaś się spotkać właśnie z nią. I found out that the prior matchup was supposed to be against Emilia Czerwińska, but it didn't happen somehow. So what was the cause of that? Because it was trying to be fixed like 2 times. At one time she wasn't available, and the second you, or the other way around. But what was the cause of that you're not facing each other this time?
Well, to be honest, I don't know. First time I was injured. I had a little bit harder injury, so I wasn't able to fight. This second time, to be honest, I really don't know. Maybe it was her who was injured. No one told me anything, you know. So I don't know, but I know for sure that this fight will happen because I think that two of us are the best strikers here in KSW, and I think that would be a very, very good fight to see. Tak naprawdę nie wiem, jaka była przyczyna wycofania tej drugiej próby połączenia nas w zestawieniu. Za pierwszym razem ja doznałam kontuzji i to po mojej stronie było odwołanie, a za drugim razem no, nie znam tak naprawdę powodu. Niemniej uważam, że takie zestawienie musi się odbyć, dlatego że uważam, że jesteśmy najlepszymi uderzaczkami, jeśli chodzi o kobiece zawodniczki w KSW i po prostu dobrze by byłoby zobaczyć takie zestawienie. No w takim razie 2 słowa o twojej sobotniej rywalce. Natalia Baczyńska, co o niej wiesz? Dużo bardziej doświadczona, natomiast bukmacherzy to w tobie widzą faworytkę, fani również. So let's stick to your current opponent, which is Natalia Baczyńska. How big research have you done before facing her? And even though she's more experienced, the odds are for you in favor. So what's your point of view? Well, I tried at first to research something, but then when I saw that there is just one fight that was 3 years old, then I don't like to research too much of my opponent. I like just to see a little bit the style, you know, to be ready for the style, and that's actually it, because as a fighter you have to be ready for everything. Fight can go either way around, you know, up or down. It's MMA, it's not boxing or grappling, you know. And about her experience, to be honest, I don't care. I was always underdog. I was always fighting girls with more experience because I just start my career overnight. I have no amateur experience, so I am aware that I have a harder path than other girls, and I think that is what will make me a champion, because no champion has easy path to become something good, you know. So I am ready for this, and I am actually surprised that I am not underdog in the bettings, you know, but I am also happy about it, that especially because I am fighting a girl from Poland, you know, and I'm fighting in Poland, so I would expect that people will be more for her, but if the odds are more for me, I am very, very flattered. Więc nie znalazłam zbyt wiele na temat Natalii w internecie, tylko była jakaś tam jedna walka, ale jakoś mnie to nie zbiło z tropu, bo zazwyczaj ja mam taki styl wyszukiwania, że wystarczy mi po prostu zobaczyć, w jaki sposób się rusza zawodnik, jaki ma styl, tak ogólnie, nie przygotowuję się jakoś konkretnie pod danego przeciwnika, ponieważ to jest MMA, może się zdarzyć wszystko, walka może się odbyć u góry, w parterze, także no po prostu trzeba być po prostu wszechstronnie przygotowanym, natomiast bardzo schlebia mi to, że jestem tym razem faworytką, bo zazwyczaj jestem underdogiem, tym bardziej, że mierzę się z Polką i na polskiej ziemi się z nią mierzę, to jest w ogóle coś ciekawego. Zazwyczaj tak naprawdę bywałam underdogiem, bo moja kariera zawodowa w MMA tak naprawdę z dnia na dzień się rozpoczęła. Ja nie mam wcześniejszego przygotowania, jeśli chodzi o jakąś swoją amatorską karierę czy coś i wierzę, że właśnie to jest ten czynnik, który sprawi, że będę mistrzem, ze względu na to, że żaden mistrz nie ma łatwej drogi, nie ma drogi na skróty i ja też mam te przeciwności losu, które po prostu biorę na barki i po prostu ja obrócę je w sukces. Nawiążę do tego stwierdzenia, że nie masz doświadczenia w amatorskim MMA. Tak jak patrzysz na to troszeczkę z własnego doświadczenia. Są jakieś rzeczy, których trochę żałujesz, że gdzieś jako zawodniczka amatorskiego MMA ewentualnie nie doświadczyłaś, nie zebrałaś? Czy też to jest dla ciebie jakiś taki lepszy punkt wyjścia? Może to, że nie ma jakichś nawyków złych wyniesionych z amatorskiego MMA? Jak ty to oceniasz? Bearing in mind that you have no experience when it comes to amateur MMA, is there something that you regret? Maybe some habits that you could have built if you were fighting earlier or something? Are there any regrets, or it's just good thing that you came pro just like overnight? Absolutely no regrets. Maybe if I was younger, if I would start career as a kid, I would have of course go first amateur, but since I was already a grown-up, I said to myself, or you are born for this or you're not born for this, so why? And absolutely no regrets, because I think it makes a good story, and the point is I also want to inspire people. Not only you don't have to fight MMA, but you can think of something overnight if you want to do it and you are ready to hard work for it. The sky is the limit, you know. Look at me. A few years later, I'm in KSW, first person from Croatia. So this is what I want, you know, and I think it's even better story like this. Nie, absolutnie nie żałuję tego, że nie zaczęłam wcześniej. Tak naprawdę nie miałam na to czasu. Może gdybym była młodsza, jakoś byłoby lepiej, ale